Battlefield to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie strzelanek, dla wielu graczy synonim epickich bitew, destrukcji i krzyczenia MEDYK, gdy leżysz z rozprutym brzuchem na środku pola minowego. W tym filmie opowiemy Wam historię serii Battlefield, rozpoczynając ją od kultowego 1942 aż po najnowsze odsłony. My jesteśmy Cybik Przemoc no nie i zapraszamy Was na materiał. Wszystko zaczęło się w 2002 roku. Szwedzkie studio DICE wydaje grę Battlefield 1942, strzelankę osadzoną w realiach II wojny światowej, ale z twistem, bo tu nie chodzi tylko o strzelanie. Battlefield 1942 to było coś więcej niż zwykła strzelanka. Gra zaskakiwała swoją skalą. Mieliśmy tutaj pojazdy lądowe, pojazdy powietrzne, ogromne mapy, wielu graczy, a do tego niektórymi pojazdami, takimi jak na przykład bombowiec, dało się grać dwie osoby, jedna osoba sterowała, a druga zrzucała bomby. Rozgrywka była oparta o tryb Conquest, gdzie chodziło o przejmowanie punktów kontrolnych i utrzymywanie ich jak najdłużej. Żadne Call of Duty tego nie miało. Gracze mogli wybierać klasy szturmowiec, medyk, inżynier, zwiadowca i razem z kolegami robić prawdziwy rozpierdziel. Choć grafika nie była przełomowa, a fizyka czasem żyła własnym życiem, to klimat, skala i otwartość bitew sprawiły, że BF 1942 momentalnie stał się hitem. 2 lata później, w 2004 roku, DICE wypuszcza Battlefield Wietnam. Tym razem przenosimy się do lat 60., gdzie zamiast frontów II wojny walczymy w dusznej dżungli z wietnamskimi partyzantami. Największą nowością był soundtrack. Lecisz śmigłowcem Hueya, a z głośników leci Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival. Autentycznie, czuć było klimat jak z czasu apokalipsy. Gameplayowo gra była bardziej dopracowana, ale nadal dosyć toporna, zwłaszcza w singlu. Mimo wszystko Wietnam nie przebił sukcesu poprzednika, ale umocnił pozycję DICE jako specjalistów od dużych historycznych bitew. Battlefield 2 z 2005 roku był dla rynku strzelanek niczym prawdziwy zrzut bomby w ten rynek. DICE po sukcesie Battlefielda 1942 i lekkim skręcie w stronę Wietnamu postanowiło zrobić coś nowego. Porzucili historyczne klimaty na rzecz wojny współczesnej, której do tej pory za bardzo w grach nie było i to był prawdziwy przełom. Zanim Modern Warfare wjechał z dramatyczną muzyką Hansa Zimmera, BF2 już dawno dawało graczom M4, noktowizory i współczesne pola bitew. Z czołgami Abrams, rosyjskim T-90, myśliwcami, śmigłowcami i całą masą sprzętu, który wyglądał jak wyjęty z CNN. Mieliśmy trzy frakcje: USA, Chiny i MEK, czyli fikcyjną koalicję państw Bliskiego Wschodu, trochę jak amerykańskich filmów z tamtych lat. Każdy miał swoje pojazdy, broń i język i wszystko to robiło wrażenie. Battlefield 2 podniósł poprzeczkę dla ściowych strzelanek. Gra obsługiwała do 64 graczy na jednej mapie i nie był to malutkie plansze, gdzie wszyscy się kotłują w jednym punkcie. To były rozległe tereny wojenne, gdzie jeden zespół bronił się w mieście, a drugi próbował go okrążyć przez pustynię, pola naftowe i rzekę. Każda mapa miała dynamiczny przebieg. Punkty kontrolne można było przejmować, odcinać przeciwników od pojazdów i punktów odrodzenia i nagle BUM! Cała armia wroga musiała biec z buta przez pół mapy. BF2 wracał do klasycznych rozwiązań z 1942, ale rozbudowywał je. Mieliśmy tutaj na przykład więcej klas. Był taki na przykład szturmowiec, medyk, inżynier, zwiadowca, ale pojawił się żołnierz wsparcia, który dawał amunicję, komandos, który polegał na kradaniu się na teren tyły wroga i grenadier, którego celem było likwidowanie pojazdu wroga. Jeden z największych game changerów BF2 był system drużynowy i rola dowódcy. Gracze mogli tworzyć oddziały, do których przypisywało się ludzi, a każdy oddział miał swojego lidera. Dowódca mógł rozstawiać punkty odrodzenia i przekazywać rozkazy. A nad tym wszystkim był komandor, dowódca całej armii. On nie tylko biegał z bronią, siedział sobie z widokiem satelitarnego i na przykład rzucał artylerię, zaopatrzenie, słał UEV z radarem, naprawiał infrastrukturę. Dzięki temu gra nie była tylko deathmatchem, była zorganizowaną wojną, gdzie jeden ogarnięty dowódca mógł odmienić losy całej bitwy. Battlefield 2 wprowadził to, co dziś jest w każdej grze multiplayer – system progresji. Zdobywało się punkty doświadczenia za zabójstwa, leczenie, pomoc w przejęciu punktu. Wraz z postępem otrzymywało się rangi wojskowe, od szeregowca po generała. Można było też odblokować nowe bronie, np. ulepszoną wersję M4, karabiny snajperskie czy nowoczesne granatniki. Dla wielu graczy to był właśnie główny motywator do grania. Nie sama bitwa, ale to, żeby w końcu odblokować te cholerne G36E dla medyka i pokazać światu, kto tu rządzi. Dla wielu żaden Battlefield potem nie był tak satysfakcjonujący. BF2 to nie tylko kultowa gra, to fundament całej nowoczesnej serii. Wszystko, co widzisz w BF3, 4, a nawet 2042 ma swoje korzenie właśnie tutaj. System rank, odblokowywanie klas, pojazdów, dowódcy, to wszystko urodziło się w BF-ie drugim. I choć dziś może wyglądać jak dziadek na starym monitorze, to w twoim czasie był królem. W 2006 roku DICE postanawia zaszaleć.
I wypuszcza grę, której chyba nikt się wtedy nie spodziewał. Przenosimy się do przyszłości, a polem walki są zamarznięte kontynenty i latające tytany. Ogromne statki powietrzne, którym trzeba było najpierw zestrzelić osłony, a potem się do nich dostać i rozwalić rdzeń. Brzmi znajomo? Trochę taki Titanfall, zanim to było modne. 2142 miał swój klimat, drony zwiadowcze, karabiny plazmowe, egzoszkielety, ale wielu fanów nie zaakceptowało odejścia od realizmu, mimo to gra zyskała kultowy status i do dziś ma swoich wiernych fanów. W 2008 roku Battlefield po raz pierwszy ląduje tylko na konsolach. Bad Company wprowadza coś nowego, fabularną kampanię. 4 żołnierzy, totalne niezdary, lądujące na własną rękę w środku wojny, by szukać złota. Tak, złota. Kampania była pełna humoru, ale prawdziwym game changerem była destrukcja. Silnik Frostbite pozwalał rozwalać ściany, burzyć domy i robić dziury w ziemi jak nigdy wcześniej. Gra oferowała świetny balans między walką piechoty a pojazdami, a także klasyczny tryb multiplayer z Conquestem i nowym trybem Gold Rush, który później przekształcił się w popularny Rush. Battlefield Bad Company 2 wchodzi w marcu 2010 roku i od razu robi niezły hałas. Gra debiutuje na PC, PS3 oraz Xboxie 360. I co najważniejsze, multiplayer i kampania obie są sztos. Fabuła totalnie hollywoodzka i o to chodzi. Jesteśmy znowu członkami Bad Company. Marlow, gracz milczący, ale skuteczny. Sarge, twardziel, który marzy tylko o odejściu na emeryturę. Haggard, redneck z miotaczem ognia w sercu. I Sweetwater, nerd i zrzęta, ale z głową odtechu. Walka toczy się wokół eksperymentalnej rosyjskiej broni. Jest Syberia, Ameryka Południowa, dżungle, góry, śniegi i deszcze. No i oczywiście ciężki sarkazm w każdej cutscence. Wielu fanów uważa tę kampanię za jedną z najlepszych w serii, bo była śmieszna, miała świetnie napisane dialogi i dawała czystą frajdę rozwalania budynków i strzelania z granatnika w ścianę zamiast szukać drzwi. Największy game changer? Frostbite Engine i Destrukcja 2.0. Bad Company 2, każdy budynek dało się wysadzić, wciskasz C4, bum. Nie ma snajpera, nie ma dachu, nie ma ściany, nie ma mapy. To właśnie tu pojawiło się powiedzenie graczy: nie możesz kampić, jeśli nie ma budynku. Tak. To było piękne. Każda mapa zmieniała się w czasie meczu, z miasta zostawały ruiny, z lasu dymiące kłody i nie był to efekt dla ozdoby. To był element taktyki. Na multiplayer Bad Company 2 błyszczy najmocniej. Tylko 4 klasy, szturmowiec, inżynier, zwiadowca i medyk, proste, czytelne, zbalansowane. Tryby Rush, czyli legendarna formuła, atakujący muszą zniszczyć M-komy, obrońcy ich bronią, to tu ta destrukcja błyszczała jak nigdzie. Conquest, czyli klasyka przejmowanie punktów i Squad Deathmatch, czyli 4 drużyny, każda po 4 graczy. Czysta jadka. System progresji był wciągający, ale nieprzeładowany. Levelowałeś broń, odblokowywałeś dodatki i perki i tyle. Nie było miliona skinów czy kosmicznych gadżetów. Mało, ale treściwie. Choć liczba map nie była ogromna, to każda miała swój unikalny klimat. Valparaiso, czyli dżungla, plaża, miasteczko, idealna do rasza, Archa Harbor, czyli jedna z najlepszych map miejskich w serii, Nelson Bay, noc, śnieg i snajperzy czyhający za każdą choinką oraz Panama Canal, wielki plac budowy i chaos w najlepszym wydaniu. Każda mapa miała swoją wersję pod Rush i pod Conquest i każda z nich zmieniała się w trakcie walki dzięki destrukcji. W 2010 roku wychodzi DLC Bad Company 2 Wietnam i nie było to zwykłe DLC, a gra wewnątrz gry. Nowe mapy, bronie, modele, postacie, muzyka, oryginalny soundtrack z epoki Jimi Hendrix, The Doors i tym podobne. Klimat jak film Pluton, tyle że w trybie multiplayer. Żadnych celowników, tylko klasyczne żelazne przyrządy celownicze. Ogniska, radia grające muzykę w dżungli, wojna z bliska i brudna jak trzeba. Wietnam był tak dobry, że niektórzy gracze grali tylko w niego. Jeśli miałeś kiedyś headset i odpaliłeś Bad Company 2, to wiesz, to był soundtrack do wojny. Strzelanie satysfakcjonujące, ciężkie, ale precyzyjne. I bez milion dodatków. Broń była dobra albo zła, ale każda miała swój charakter. Bad Company 2 ma niezwykle aktywną społeczność aż do dziś, która opiera się na prywatnych serwerach i tym podobnych. Co jest niezwykle ciekawe, bo pomimo tego gra nie doczekała się do tego momentu swojego sukcesora. Fani od lat błagają o Bad Company 3, ale EA i DICE coś się ewidentnie nie mogą w tym temacie dogadać. Tak naprawdę Bad Company miał w sobie coś więcej niż tylko gameplay. Miała styl, charakter i humor. To wszystko, co dziś tak rzadko się spotyka w blockbusterach. Rok później, czyli w 2011 roku, EA i DICE idą na wojnę z Call of Duty i to dosłownie, bo wydają swojego Battlefielda 3. Gra oparta jest na nowym silniku Frostbite 2, który w swoim czasie był absolutnie topowy. Świetna grafika, realistyczne efekty cząsteczkowe, dźwięk, który urywał głowę i animacje żołnierzy oparte na technologii END, tej samej, której używały wtedy gry sportowe EA. Multiplayer, czyste złoto, powrót do poważniejszego klimatu z BF2, ogromne mapy, świetny balans klas i pojazdów,
a do tego powrót trybu Rush, Conquest, masa unlocków, dodatków i personalizacji. Największą bolączką była kampania. Niby miała być filmowa, ale gracze odebrali ją jako suchą i bezpłciową. Wszyscy i tak przyszli tu dla multi. I nie żałowali. BF3 sprzedał się w 17 milionach kopii i był absolutnym hitem. Na rynku króluje Battlefield 3, jednak DC nie zamierza zwalniać tempa. W 2013 roku zapowiadają BF 4 jako coś większego, mocniejszego i bardziej spektakularnego niż wszystko, co seria do tej pory widziała. Nowy silnik Frostbite 3, lepsza destrukcja otoczenia, lepszy dźwięk, dynamiczna pogoda. No i największa nowość Levolution, czyli wielkie zmiany mapy w czasie gry. Brzmi jak hit? Brzmi. Ale na premierę totalna katastrofa. BF4 w dniu premiery to był jeden wielki bug i to dosłownie gra wywalała się do pulpitu, nie zapisywała progresu, hitboxy nie działały, serwery padały, pojazdy latały jak balony z helem, a niektórzy gracze nie mogli nawet przejść samouczka. Internet zalała fala memów, frustracji i narzekań, EA i DC oberwali rykoszetem, nawet kampania single player, i tak raczej słaba, potrafiła się zbagować i uniemożliwić ukończenie gry. Ale DC ku zaskoczeniu wielu nie odpuściło i przez kolejny rok wydawali kolejne aktualizacje. Czyli to, jak rejestrowane są trafienia, poprawili stabilność serwerów, wprowadzili nowe tryby i usprawnienia gameplayowe. W międzyczasie gracze zaczęli zauważyć, że kurde, jak ta gra działa, to jest najlepszy Battlefield w historii. BF4 to esencja tego, co w Battlefieldzie kochamy. Ogromne mapy, szeroki wybór pojazdów, klasowy system szturmowy z inżynier wsparcia i zwiadowca, masa broni i dodatków oraz powracający z BF2 Command Mod, którym jeden gracz dowodził całą drużyną. Gwoździem programu była oczywiście Levolution, czyli mechanika, w której mapa dynamicznie zmieniała się w trakcie bitwy. W Siege of Shanghai zawala się cały wieżowiec, Flood Zone pęka tama i zalewa miasto, w Lankang Dam pęka tama i wszystko trzęsie się jak podczas trzęsienia ziemi, w Parcel Storm nadciąga burza, a potem kraksa statku, który wpada na brzeg. Dla graczy to było jak film akcji połączony z multiplayerem. I choć niektóre efekty były bardziej wizualne niż taktyczne, robiły ogromne wrażenie. Co ciekawe, BF4 nie umarł. Wręcz przeciwnie, kiedy w 2021 roku wyszedł w Battlefield 2042 i gracze rzucili się na betę, po czym szybko uciekli z krzykiem, serwery BF4 znów zaczęły pękać w szwach. Ludzie wrócili do tej gry, bo po pierwsze działa, po drugie ma wszystko co najlepsze w serii i po trzecie nadal wygląda całkiem nieźle w 2025 roku. Dzisiaj BF4 uznawany jest za najlepszego Battlefielda w nowoczesnym settingu, jeden z najbardziej wspieranych tytułów serii. No i jest to gra, która mimo katastrofy na premierę pokazało, że warto słuchać graczy i nie poddawać się po kilku błędach. Rok 2015. DC robi sobie przerwę od BF-ów, a za BF-a zabiera się Visceral Games, ci od Dead Space'a. Jaki był tego efekt? Battlefield Hardline. Gra, która miała być czymś świeżym i była, ale nie do końca takim Battlefieldem, jakiego oczekiwali gracze. Zamiast wojska mamy policjantów i przestępców, zamiast czołgów opancerzone furgonetki, zamiast frontu napady na banki i pościgi przez miasta. Pomysł był ciekawy, ale gracze byli podzieleni. Jedni chwalili dynamikę, inni uważali, że Hardline to bardziej duży mod do BF4 niż pełnoprawna odsłona. Po premierze sprzedaż była przeciętna, a EA szybko wróciło do klasycznej wojny, a konkretnie do niezwykle klasycznej wojny, czyli Battlefielda pierwszego, albo jeden, jak to woli. Rok 2016. Na rynku mamy lasery, psyopsy, drony i mechy. Call of Duty ogłasza Infinity Warfare. Gracze ziewają. I nagle trailer Battlefielda pierwszego. Muzyka od The White Stripes, okopy, koń na polu bitwy, Zeppelin płonący nad miastem. Internet eksploduje. Najbardziej lajkowany zwiastun gier jakikolwiek powstał w historii. Dis mówi jedno. Wracamy do korzeni, ale robimy to z rozmachem. Mimo, że BF1 nawiązywał do I wojny światowej, nie był on typowym symulatorem tamtego okresu. Nie siedzieliśmy w okopach i nie była to wojna pozycyjna, ale pełnoprawny, kinowy konflikt. Broń palna była dziwna. Czasem działała jak karabin snajperski, czasem jak miotacz niecelnych gwoździ. Nie było automatyki, każdy przeładowany strzał się liczył. Topory, bagnety, szable. Walka wręcz była tutaj naprawdę brutalna i dopracowana. Do tego gazy bojowe i związana z tym maska, którą trzeba było zakładać, aby się nie otruć. Pojawiły się też konie bojowe, które były wytrzymalsze od czołgów i nie jest to żart. No dobrze, klimat klimatem, ale co z kampanią single player? DC w końcu zrobiło coś, co zadziałało. Kampania podzielona na krótkie historie wojenne, każda z innym bohaterem i klimatem. Mieliśmy młodego czołgistę, pilota, partyzantkę i snajperkę z Arabii. Nie było tu patosu w stylu Morris Save the World. Raczej smutek, chaos, wojna i ludzkie dramaty. Każda z historii była inna, ale wszystkie miały jedną wspólną cechę.
opowiadały wojnę z perspektywy jednostki, nie armii. A propos armii, przejdźmy do clou BF-a. Graczy dalej pozostało 64. Pojawił się tryb operacji. Jedna z najlepszych rzeczy w serii. Dwie drużyny toczyły długie, epickie bitwy przez kilka map, jakbyś brał udział w prawdziwej kampanii wojennej. Jedni atakują, drudzy się bronią. Przegrywasz, wracasz z Zeppelinem. Behemoty, czyli gigantyczne maszyny, np. pociąg pancerny, sterowiec czy pancernik, który miał dawać przewagę przegrywającym. Zrównoważenie? Średnie. Efekt? Super. Klasy pozostały takie same jak w poprzednich częściach, czyli szturmowiec, medyk, żołnierz wsparcia i zwiadowca, jednakowoż pojawiły się klasy elitarne, takie jak Flame Trooper, wartownik, łowca czołgów czy niszczyciel okopów. Do gry pojawiły się 4 DLC-ki, The Shall Not Pass, opowiadająca o froncie francuskim, In the Name of Tsar, o rewolucji w Rosji, Turning Tides, o wojnach morskich i Apokalips, nawiązująca do najbardziej krwawych bitew podczas I wojny światowej. Gra sprzedała się fenomenalnie, mówimy to o 20 milionach sprzedanych kopii. Najbardziej chwalono klimat, którym gra po prostu kipiła. Oprawa graficzna i audiowizualna stoi na najwyższym poziomie chyba ze wszystkich BF-ów. Operacje to po prostu coś, co daje się zanurzyć w ten pierwszowojenny świat. A do tego DIS miało jaja i odwagę zrobić wreszcie coś nowego w innym settingu niż II wojna światowa albo niedaleka przyszłość. Oczywiście też były pewne zgrzyty, jak na przykład to, że ogólnie balistyka w tej grze działała o wiele inaczej niż w innych grach, ze względu na to, że broń była tutaj trochę przestarzała względem tego, co gracze znali z klasycznych BF-ów, czy też kodów. No i pojazdy, szczególnie te konie, były OP. Ogólne wrażenie: BF1 jest chyba najlepiej ocenianym Battlefieldem z tych najnowszych, a w mojej skromnej opinii najlepszy. Rok 2018, Battlefield 5, II wojna światowa. Większa narracja, większa dynamika, tylko to wszystko jest totalną katastrofą i nieporozumieniem. Zaczęło się już od pierwszego zwiastuna, gdzie na froncie pojawiła się kobieta z protezą i różowym makijażem. Dla wielu totalny zgrzyt, zwłaszcza że seria Battlefield zawsze była znana z dbałości o historyczny klimat. Marketingowcy jej dołożyli do pieca, mówiąc graczom don't like it, don't buy it. No to nie kupili, no proste. A szkoda, bo gameplayowo BF5 był naprawdę dobry, dynamiczny, z piękną grafiką, solidną strzelanką i ciekawymi pomysłami jak budowanie fortyfikacji. Tylko że bez kontentu na premierę, brakowało map, trybów, progresji, gracze się wynudzili, zanim ta gra zdążyła się jakkolwiek rozkręcić. W 2021 roku wszyscy czekają na wielki powrót. Trailer Battlefield 2042 wygląda jak spełnienie marzeń. Tornada, rakiety, pojazdy, mapy dla 128 graczy, specjaliści z unikalnymi umiejętnościami, a potem gra wychodzi. 2042 to prawdopodobnie najbardziej krytykowana gra w historii serii. Brak kampanii, problemy z balansem, brak scoreboarda, źle zaprojektowane mapy, błędy w hit detection, brak funkcjonalności, która była oczywiście już 10 lat wcześniej. W dodatku specjaliści zastąpili klasy, co zdaniem wielu całkowicie rozwaliło ducha Battlefielda jako gry zespołowej. Z czasem DISE naprawiało sporo rzeczy, scoreboard wrócił, klasy wróciły, balans poprawiono, no ale niesmak pozostał ten sam i wielu graczy tej grze nadal nie wybaczyło. Do dzisiaj ma ona złą reputację, mimo że technicznie jest to zupełnie inna gra niż w dniu premiery. I tak kończy się historia Battlefielda. Serii, która zaczęła jako symulator totalnej wojny, osiągnęła szczyt z BF3, 4 i 1, a potem wpadła w solidny dołek. Ale jak pokazuje historia, Battlefieldy kochają się podnosić z kolan. Jeśli chcecie nadrobić któregoś z Battlefieldów, możecie to zrobić naprawdę tanio u partnera kanału, czyli Instant Gaming. Link w opisie. My byliśmy Przemo i Cybik z kanału No Nie. Trzymajcie się i niech nigdy nie zabraknie Wam medyka. Do zobaczenia. Żegnam również cieple. Na razie.